Cześć, tu Adam. Już za chwilę spotkam się z Pauliną Trendak, starszym specjalistą do spraw zarządzania ciągu zdatnością do lotu. Brzmi skomplikowanie, ale już za chwilę Paulina opowie nam, co to wszystko oznacza. Lecimy. Cześć Paulina. Cześć Adam. Dziękuję, że znalazłaś czas, żeby się z nami spotkać. To może na sam początek powiedz, co znaczy tak skomplikowane stanowisko? Zajmuję się zarządzaniem ciągu zdatnością do lotu, co oznacza zajmowanie się stanem technicznym samolotów, ich obsługą techniczną od produkcji do zakończenia eksploatacji. A wspomniałaś słowo zdatność. Co to w ogóle oznacza? Zdatność oznacza, można powiedzieć w takim większym skrócie, gotowość do lotów i do właśnie operacji lotniczych. A jak wygląda Twój typowy dzień w pracy? Na co dzień jest to praca biurowa, ale jako, że jest ona powiązana z samolotami, to przejdźmy się na lotnisko. To jedziemy na busika załogowego? Nie możemy pojechać samochodem. Ale jak wjedziemy na teren lotniska samochodem osobowym? Korzystając z naszych przepustek lotniskowych i mojego uprawnienia do prowadzenia pojazdów na płycie lotniska. Wow, coś nowego. Zajmuję się zarządzaniem ciągu zdatnością do lotów, co wiąże się z nadzorowaniem obsługi technicznej samolotów, sprawdzaniem, czy zmieniły się przepisy lotnicze, weryfikacją, czy nasze samoloty spełniają te nowe wymogi, analizą dyrektyw zdatności, biuletynów modyfikacyjnych. A pracujesz przy całej flocie, czy przy jakiejś konkretnej? Nie, pracuję przy konkretnym samolocie, zajmuję się flotą 737 tylko i wyłącznie. U nas w firmie właśnie jesteśmy podzieleni na floty. A teraz gdzie nas zabierasz? Teraz pojedziemy na samolot Lima Victor Delta. Jednym z moich obowiązków w pracy jest tworzenie programu obsługi technicznej samolotów. Jest to taki bardzo duży dokument, w którym zawarte są wszystkie zadania obsługowe, które wykonuje się na samolocie cyklicznie, czyli one mają swój interwał i są to różnego typu inspekcje, testy operacyjne, wymiany komponentów, które muszą iść na obsługę remontową. Powiedz, jak łączysz pracę biurową z pracą na lotnisku? Z pracą na lotnisku wiąże się to, że przyjeżdżamy tutaj wykonać wszelkiego rodzaju inspekcje niezbędne. To są takie nasze wewnętrzne inspekcje. Nie są to tak naprawdę prace związane stricte z obsługą techniczną, którą wykonują mechanicy i którą doświadczają również mechanicy. Ale w pracy spędzamy też dosyć dużo czasu w trakcie obsług technicznych na hangarach. W trakcie obsługi bazowej pełnimy funkcję reprezentantów technicznych i weryfikujemy tutaj progres prac, analizujemy dostępność części i tak koordynujemy te prace właśnie między organizacją obsługową a między naszą firmą. To może powiedz, jak wygląda przygotowanie do przywitania nowej floty? Przygotowania zaczynają się już znacznie wcześniej i tutaj w zależności od tego, czy jest to samolot używany czy nowy, wyglądają one delikatnie inaczej, natomiast jest sporo rzeczy takich samych. I oczywiście, jak można się domyślić, najpierw rozpoczyna się to od tak naprawdę ustalania konfiguracji samolotów, czyli tak naprawdę stricte pracy biurowej, również tworzenia dokumentacji pod te samoloty, analizy różnic między tymi samolotami, aby dostosować te programy obsługi technicznej do nich. Wypełniamy bardzo dużo wniosków, tak aby te samoloty były gotowe do operacji i aby zostały zaakceptowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Nasuwa mi się jedno pytanie a propos Twojego wykształcenia. Jesteś może mechanikiem lotniczym? Nie posiadam licencji mechanika lotniczego, nie jest to zresztą wymagane w pracy w KAMO. Posiadam wyższe wykształcenie, ukończyłam lotnictwo i kosmonautykę oraz ukończyłam wiele różnych szkoleń, między innymi też takie, które mechanicy wykonują z szkolenia B1, B2 na tym samolocie. A jeżeli chodzi o wnętrze samolotu, to czy do Twoich obowiązków należy nadzorowanie prac tutaj? My zajmujemy się tak naprawdę całym samolotem, czyli nie tylko jego poszyciem, ale również właśnie całym wnętrzem, czyli wszystkimi komponentami, które są zainstalowane w samolocie, jak również na przykład fotelami. Współpracujemy z różnymi działami w locie, między innymi z biurem produktu. Jeżeli biuro produktu chce jakieś zmiany na naszym samolocie, aby był przyjemniejszy dla pasażerów, to my wprowadzamy takie zmiany dla nich.
A jak wygląda wprowadzanie tych zmian w praktyce? Z naszego punktu widzenia najważniejsze jest, aby to wszystko było certyfikowane. Na samolocie musimy instalować przetestowane produkty, które posiadają odpowiedni certyfikat, a ich możliwość zabudowy jest potwierdzona przez odpowiednią dokumentację techniczną wystawianą przez organizacje projektujące, które są zatwierdzone przez nadzory lotnicze. A co jest kluczowe, żeby mieć pewność, że samolot jest gotowy do lotu? Najważniejsze jest to, że obsługa techniczna w tym samolocie jest zakończona i również została poświadczona ona tak zwanym CRS-em. CRS to jest Certificate to Release to Service i poświadcza on właśnie wykonanie odpowiednich zadań obsługowych. To może być nawet wpis w dzienniku poświadczający właśnie, że dana obsługa została zakończona. A jak długa jest ważność takiego certyfikatu? Jeżeli chodzi o ARC, to zazwyczaj je ponawiamy po roku. Są kolejne oględziny samolotu i weryfikacja dokumentacji. A jeżeli chodzi o CRS, to on jest odnawiany po wykonaniu każdej obsługi technicznej. Każda obsługa techniczna musi być poświadczona przez mechanika, że została wykonana zgodnie z procedurami i określonymi przez producenta samolotu. Taką obsługę wykonuje się na samolocie również na płycie lotniska. Jest to tak zwana obsługa liniowa samolotu. To są takie mniejsze weryfikacje wymagające z reguły wymagające nieco mniejszych dostępów, ale mamy również obsługę bazową i ta obsługa bazowa to są już takie zadania, które wymagają większych dostępów. Tutaj ten samolot troszeczkę bardziej dłużej stoi na takiej obsłudze i jest ona wykonywana w hangarze. A możesz nas zabrać do hangaru? Oczywiście. Znajdujemy się właśnie w hangarze LOTAMS. Jest to organizacja obsługowa, która obsługuje nasze samoloty. Ale tak jak wcześniej rozmawialiśmy, na samolotach wykonuje się obsługę liniową i bazową. Ja właśnie zajmuję się głównie obsługą bazową, a zakresem moich obowiązków jest m.in. koordynacja tego typu przeglądów, przygotowanie samolotów do przeglądów technicznych, koordynacja z planistami pakietów obsługowych, również z logistyką części niezbędnych do przeglądu i koordynowanie wszelkich prac z organizacją obsługową. Czyli Wy planujecie, nadzorujecie, a mechanicy wykonują prace techniczne. Dokładnie tak. Mechanicy to są te osoby, które właśnie weryfikują stan techniczny samolotów, wykonują poszczególne zadania z programu obsługi i odpisują je, jak i również poświadczają status samolotu, tutaj wydając CRS-a. A jak wygląda Wasza współpraca w praktyce? W praktyce to jest dużo rozmów tak naprawdę. Kontaktujemy się z przedstawicielami właśnie organizacji obsługowych w trakcie przeglądów, rozmawiamy na temat kolejnych działań, które będą podjęte w następnych dniach, kiedy samolot będzie gotowy do oddania do użytku i później przekazujemy te dane do kolejnych już biur w locie. A z jakich narzędzi korzystacie, żeby monitorować stan techniczny samolotów? Posiadamy specjalne oprogramowanie Camo IT. Do tego wykorzystujemy również inne programy, które pozwalają nam na analizę parametrów danych zapisanych przez rejestratory w trakcie lotu i wykorzystujemy inne narzędzia, które udostępniają nam producenci samolotów, które pomagają nam właśnie w weryfikacji stanu zdrowia tych samolotów, jak to się mówi health check. Jak teraz patrzę na naszego Embraera India Charlie, widzę malowanie i nasuwa mi się pytanie, czy też jesteś zaangażowana w nasze malowania? Tak, nasze biuro również jest zaangażowane w projekty malowania samolotów. Malowanie jest istotne tutaj. Farba zabezpiecza samoloty na przykład przed korozją i przed negatywnymi skutkami środowiska atmosferycznego. Tutaj współpracujemy głównie z działami biura produktu, które decyduje o tym, jakie malowanie ma być wykonane na samolocie, natomiast my dbamy o to, aby dokumentacja była odpowiednio przygotowana, aby też te malowanie spełniało odpowiednie tutaj przepisy lotnicze i również kontaktujemy te prace z organizacjami obsługowymi, dbamy, aby kontrakty były odpowiednie i później nadzorujemy te prace, już sam proces malowania na samolotach. Paulina, na sam koniec powiedz, co najbardziej lubisz w swojej pracy. Lubię w swojej pracy to, że mam możliwość pracy przy różnych ciekawych projektach, różnorodność tematów, którymi się zajmujemy, również zmianę środowiska, bo pracujemy również w trakcie obsług samolotów na hangarze i to, że właśnie pracujemy w bliskości samolotów. Super, Paulina, dziękuję Ci za to, że opowiedziałaś nam tak Dzięki. dużo ciekawych rzeczy na temat swojej pracy i życzę Ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.